Dzień dobry, wróciliśmy z Teneryfy, żeby pozałatwiać trochę spraw służbowych, prywatnych. Dość intensywnie się zrobiło po powrocie. Byliśmy na festiwalach, tam też trochę ponagrywaliśmy, może jakieś przybitki. Jest festiwal. Jest, Już wam mówię rewelacyjne. Zajebista nuta, zostaje. Lecę z Berlina do Barcelony na taki deskorolkowy wypad z kumplem. Zobaczmy. Hello. Cześć. To jest Kenko. Kenko jest na wyjeździe deskorolkowym dzisiaj ze mną w Barcelonie. Spędzimy sobie tutaj tydzień. Zobaczmy. Cześć. Siemanko! Jesteśmy w Barcelonie. Właśnie znajdujemy się w Parku Güell. Jesteśmy na jednym ze wzgórzy w tym parku i mamy widok na całą Barcelonę. Sprawdźcie to. Zatrzymaliśmy się u naszego kumpla, którego znamy od kilkunastu lat. Jeździliśmy razem na desce w naszym mieście Koninie lata temu. Teraz będzie otwierał swój skate shop. Oto on. Siemanko, To jest Krzysztof. jestem Krzysztof, pozdrawiam wszystkich. Także tak to wygląda. I zaraz lecimy do naszego hostelu. We have reservation for 2 beds in 12 bed mixed dorm. Mieszkamy w 12-osobowym pokoju. Nie mieszkałem nigdy w takim hostelu. Ciekawe jak to będzie. Pan sprawdza nasze ekipy, a ty umywasz rączki. Tak wygląda taka miejscowa. Mieszkamy 12 osób. No i lokery. Możemy zamykać swoje rzeczy w takich pudłach na klucz. Tylko trzeba mieć, ważna sprawa, trzeba mieć właśnie swoją budkę. Ja się okazało, że nie mam. Cześć, jesteśmy właśnie na Plaza de Catalunya. Jeszcze czegoś to mówić. Jeszcze raz. Jesteśmy właśnie na Plaza de Catalunya. Tutaj zaczyna się najsłynniejsza ulica Barcelony, La Rambla. W tamtym kierunku, podążając aż do morza, będziemy iść tą ulicą. Na końcu czeka na nas Krzysztof Kolumb na swoim pomniku. Za mną, chodźcie. Weszliśmy właśnie na La Rambla, najsłynniejszą ulicę Barcelony. Przed nami do samego morza ptak z różnymi kafejkami, sklepikami, masa ludzi, masa turystów. Uważajcie na swoje portfele i telefony, niestety też tutaj kradną. Kupiłem klapki za 2 euro i kłódkę za 7. Bym jeszcze miał 3 pary klapek, gdybym nie kupił kłódki. Idziemy na Magbę, na tą miejscówkę, na której jeżdżą wszystkie skiciki. To przejście. Jesteśmy drugi dzień w Barcelonie. Znalazłem sobie miejsce do pracy tutaj w tym hostelu, gdzie jesteśmy. Wczoraj trochę pojeździliśmy, tak do drugiej. Dzisiaj pracka. Mam wrażenie, że ten hostel jest bardzo przystosowany do tego, żeby pracować. I to wszystko ładnie wygląda. I fajnie sobie pod chmurką popracować. A po pracy nie zwalniamy. Wylatowałem z Berlina i martwiłem się, czy nie będzie problemu z zabraniem deskorolki do samolotu. Leciałem liniami Ryanair i dla pewności rozkręciłem traki i wrzuciłem je do podręcznego bagażu, a sam blat przyczepiłem do plecaka. W obie strony nikt nie zwrócił na to za bardzo nawet uwagi. A jest serio? Jesteśmy na La Rambli i tym razem lecimy nad morze. Plaża miejska. Tak jest. Tak jest. Szybkie info, gdzie jesteśmy. Kolejny spot, Parallel. Kultowa miejscówka, trochę przerobiona w nowym wydaniu, ale dalej fajna. Niestety nie pojeździliśmy, bo pada. Może jutro. Idziemy sobie pod Taco Bell, były promki, dzisiaj akurat Happy Day. Zamówiliśmy po 3 piwka, nachosy. Teraz tylko dylemat, czy nie zagrać w jakiegoś beer ponga, no bo tak to trochę wygląda. Jest pub, w którym mieści się bowl. Podobno jest bardzo deskorolkowo, jest fajny klimacik. No sprawdzimy to. Sprawdźmy. Mamy tu biegarzyki. Dzisiaj nie ma jakiegoś takiego bardziej skate'owego klimatu, ale chyba wypijemy piwko, zobaczymy co dalej. Patrzymy, co tam Barcelona nocy ma do zaoferowania. No i to jest Barcelona, takie tutaj życie jest. Siedzieliśmy spokojnie, no i z niczego robi się wielkie zamieszanie. Idziemy z nimi na tą playa? Nie mówimy nie. Zmieniamy miejscowe, bo policja przyjechała. No i nie wiem, gdzieś ludzie idą. To za nimi idziemy. Następna stacja, analna dewastacja. I'm work remotely and I don't have the main place where I stay and I live there and I'm changing these places all the time. Oh, you don't have yeah, okay. It's like- Nomadams. Yes, because Nomadams, the only fucking YouTube channel you have to watch. Yes.
watch all the videos at once and then another time on your television. So you can tell to the viewers if you already subscribed our channel. No, I'm not. Oh, come on, no. I subscribed, I watched all the videos, all 7 of them, and I'm waiting for a lot more. Every day I look on my phone to see a new video, but I want to see more. Hello everybody, live your life, enjoy every day like it's your last. Pojeździliśmy trochę i strasznie wszystko nas boli, że nie możemy się po prostu ruszać. Pogoda sprzyja trochę, więc chcielibyśmy pojeździć. Dlatego chyba kupujemy po prostu masażer, żeby się rozmasować trochę. Masujemy się i będziemy w stanie cokolwiek robić, bo na razie to jest masakra. Masażer kupiony. Adam będzie próbował się rozmasować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do hostelu bierzemy deskę i lecimy. Co tu dużo mówić, pechowy dzień. Byliśmy trochę na miejscówkach, złamałem jedną deskę, poszedłem do skate shopu i złamałem drugą deskę. Chcę popracować, ale doszedły się do mnie pewne osoby, no i tak sobie rozmawiamy. Tutaj jest na przykład King of Italia. This one. But this is cool. Yeah, it's really good. And when I walk around, usually people can't tell that I have a camera in my hand. I present you Mary, it's a nice lady, managed with the kindness. Adam. I jak zwykle możemy spotkać tutaj bardzo dużo ciekawych ludzi. Umówiłem się z pewnym kolegą ze Stanów, który robi ciekawą rzecz, żeby nam trochę o tym opowiedział. Hey. What's up, brother? Hey, good. So, I'm Iro, and my official title is a planetary futurist. So I have a company in Portugal. It's a parent company that helps other companies with logistics to do foundational creation in terms of developing an inspiring future for everybody. In a humanity that we don't compete with each other, and we become more symbiotic with each other. Niesamowite, wychodzisz tak naprawdę na hostel popracować, na taras, a tam spotykasz mnóstwo ludzi, którzy po prostu przychodzą do ciebie i zaczynają z tobą rozmawiać. Tak byście się znali od lat. Mega klimat. Po robocie jeszcze szybko padłem do swojej trumienki, żeby rozmasować żeby rozbić nogi w wczorajszej jeździe. Jeszcze tutaj ostatnie rzeczy w pracy i lecimy śmigać. Wróciliśmy na Magdę, trochę pojeździliśmy. Kenko złamał deskę. To jest trzecia deska, którą złamaliśmy we dwójkę w ciągu tygodnia, jakby tego naszego wyjazdu tutaj. Plus jest taki, że jest piątunio dzisiaj. Już jesteśmy tutaj 5 dni, zostały nam jeszcze 2. Jeździmy po desce. Minuta planka, razy 2, żeby wzmocnić wszystkie mięśnie. I jaki jest czas? 20. Dawaj. 2, 1. Jesteśmy. Słowo na dziś to melanż. Hej! Fucking you Warren. Joke! Bumbleclot. You know what it is, man. Got for 1 week here. Need to enjoy it. Mamy co? Winko, piwko, nie wiem, ja tutaj nie jestem na wakacjach, ale Adam robi to co ja, a jest w pracy. Cyk i sobota. Jesteśmy pod Sagradą, żeby tak trochę się ukulturalnić, zobaczyć co tutaj się dzieje. Ostatnim razem jak tutaj byłem, nie mogłem tutaj wejść, więc idziemy zobaczyć teraz. Kupiliśmy bilety, nie wziąłem słuchawek, mamy audiobooka na aplikacji. Dostaję rogalika. No i co z tą Sagradą? Kościół Gaudiego budowany ponad 100 lat, wciąż w budowie. Plany są ukończyć go chyba na 100. rocznicę jego śmierci, czyli za chyba 6 lat, coś w tym stylu. Kenko approved. Tak jest, potwierdzam. Chciałeś kupić buty na dechę? Czegoś, bo wczoraj sobie zbiłem piętę, dlatego myślę może o tym. Jako młode chłopaki bez skateparku w małym mieście zawsze oglądaliśmy miejscówki w Barcelonie w montażach deskorolkowych. Było to zarówno wielkie marzenie, jak i coś bardzo odległego i nieosiągalnego. Świetne uczucie po tylu latach w końcu trochę się poodpychać w tych miejscach.
My name is Beatriz. I live in San Diego. And You. so we can meet in San Diego, right? Everybody. All friends skateboarding. Nice. Podsumowując, Barcelona, super miejsce do życia, jego ulicznego. Na pewno dobre miejsce na deskę, dobre miejsce do zabawy. Na taki wyjazd jak my byliśmy, gdzie chcieliśmy pojeździć trochę na deskach, potrzebowalibyśmy trochę dłużej czasu. Raz, że pogoda nam się trochę nie trafiła, a dwa, że jakby na każdej z tych miejscówek, żeby trochę pojeździć i jakby z nich trochę wyciągnąć, to potrzebowalibyśmy trochę więcej czasu. Zacząłem też myśleć, czy tutaj nie przeprowadzić się na jakiś czas, tak jak byliśmy na Teneryfie. Ciekawa opcja. Niedługo będziemy na ten temat decydować, także zobaczymy, może. Do następnego. In the early stages, I see a lot of more practical and physical placements from like the studies of the sea in Portugal, of aquatic studies, and then also architectural designs to develop like facilities and research centers to like promote these ideas. But essentially, it's to unite a lot of different organizations and companies to just create or mold a new society in the world. Yeah, so pretty much it's pretty, at least me as a person, I try to tap into a universal understanding of what it means to be alive and identify with that more than the concepts that countries have created for us, which are nationalistic, because we're done with the model of competition. We're also done with the model of just monetary means, economic systems, and essentially it's very hard to like condense Evors, which is a parent company, a logistics-based company for other companies to build differently in terms of like city development, aquatic studies, biology. It's like many different sections, so it's very hard to like condense Evors like in such a short video. Yeah, but essentially the message is we're here to design a new world, and it is connected to a world of enlightenment as well. It's like a balance between technology and universality. Sorry, my voice is running. It's been had some fun nights last night. Good. This is good ending. One love.